Normalnie w kadrze mi się ten byku nie mieści. Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie o magazynach energii na modułach Tesli. Finalnie pojemności 40 kWh. Także chciałbym Wam przedstawić ten magazyn. Tutaj się pojawi taki napis płatna promocja. Ja go muszę umieścić przez to, że to jest magazyn energii firmy EWES i tutaj są naklejki i to jest może nie reklama tego, ale mam możliwość przetestować, taka przypadkowa możliwość tak naprawdę jest przetestowania tego magazynu. Tutaj Wam wkleję u góry, jakim cudem ten magazyn u mnie się znalazł, ale chcę Wam dzisiaj tak, no właśnie, pokazać ten magazyn z zewnątrz. W środku go nie mogę Wam pokazać, ale chcę też wytłumaczyć troszeczkę tak na chłopski rozum, co to jest ten wysokonapięciowy magazyn energii i tak pokrótce, po troszku niskonapięciowy magazyn energii, bo to jest prościej. Także taka moja nauka tak też na tym magazynie. No tak jak się mówię, zgadam i później no nie wiem, co mam powiedzieć. Dobra, słuchajcie, jakoś bym z tym wystartować, żeby to miało ręce i nogi i żeby był każdy zadowolony. Także słuchajcie, mam od tygodnia tutaj takiego kolegę. To jest magazyn energii, to jest prototyp, może tak powiem. To jest pierwsza sztuka zbudowana właśnie, że tak powiem, ojcem chrzestnym tego wszystkiego jest Hubert z kanału Maxi Service DEI. Także tutaj serce EWES-a i sterowanie i wszystko, no to no, wielka zasługa też Huberta, sam początek. No i wykorzystanie po prostu już, że tak powiem, niepotrzebnym innym samochodom elektrycznym baterii. Także tak troszeczkę będzie pomieszanie z poplątaniem, ale powiem Wam, nie mam dzisiaj jakiegoś pomysłu, ale może flow mnie pociągnie, jakaś wena przejdzie i pójdzie. Także pierwszy prototyp, bardzo fajnie, że ja mogę jako pierwszy go publicznie tak naprawdę pokazać. No szkoda, że nie mogę Wam go w środku pokazać, ale to już słuchajcie, mniejsza o to. Bardziej o to, co jest ważne dla Was, nie? Dla mnie, dla Was. Także tak, mamy magazyn energii. Przejdźmy może na początek do wymiarów. Magazyn energii ma wymiary tak. Wysokość 150 cm, długość 100 cm, szerokość 60 cm, waga 350 kg. Nie dopisałem, przepraszam. Około 350 kg. Bo w środku mamy tutaj 10 modułów z Tesli. Jak bateria została rozebrana, moduły są tutaj tak fajnie są powsuwane w takie szuflady. Tutaj mamy 10 modułów z Tesli, co nam daje pojemność zmierzoną przeze mnie 40 kWh. Słuchajcie, po wielu testach, góra, dół, innych takich rzeczach, udało mi się stwierdzić, że tu jest pojemność 40 kWh, takie na stówę na pewno, od 4,2 V do 3,1 V i dostępna taka użytkowa, zaraz Wam wytłumaczę dlaczego, dostępna użytkowa pojemność to jest 37 kWh w pełnej, słuchajcie, dostępności. I tak, tutaj mamy ogniwa 60S, czyli 60 ogniw po 3,7 V takich pakietów na, że tak powiem, bateriach 18650. To są te paluszkowe baterie. W przeciwieństwie na przykład do tego wysokonapięciowego magazynu, który ma tutaj, słuchajcie, takie LEW 50. To są takie podłużne, że tak powiem, bateryjki połączone i tutaj jest 88S, bo to jest 88 właśnie takich ogniw bateryjek. I też tutaj będzie o tym, o sprawności. Na przykład dlaczego trojaczek, bo to jest z Mitsubishi Imewa, trojaczek jest lepszy od Tesli. Mimo że tu jest 40 kWh już zbadane, a tu jest około 16 jest nominalnie, ale jakieś pewnie 14-13, więcej się z tego nie da wyciągnąć. No taka prawda, niestety. Ale tak, słuchajcie, powiem Wam, żebym tego nie zepsuł. Może zacznijmy od tego, o co chodzi, albo nie. Albo już sam nie wiem, wgłupiałem troszeczkę. Nie, zacznijmy o co chodzi z tymi wysokonapięciowymi i niskonapięciowymi. Niskonapięciowy magazyn energii to jest o taki magazyn na przykład.
12, 24, 48 V. Grube przewody, niski voltaż i też no nie za duża moc z tego wyciągana niestety, przez to, że trzeba, ogranicza nas amperaż, prawda? Tutaj w tym przypadku jak leci 3000 W, to mamy około 100 A i już te przewody 35 mm, no to tu już jest, słuchajcie, nie lada problem, bo już zaczyna się robić wszystko ciepło. Dla tego magazynu 3000 W to jest nic. 6000 W to też nie jest żaden problem, bo zobaczcie, na jakich przewodach jest podłączony wysokonapięciowy. Tu są przewody 6 mm kwadrat, bo im wyższe napięcie, tym po prostu mniejszy opór jest na tych przewodach, no lepsza jest sprawność. I jak to działa? Słuchajcie, wysokonapięciowy magazyn energii oczywiście lata sobie na tych ogniwach 3,7 V i tak, tutaj mamy ustawienia Sofara, jak to po prostu, skąd to się bierze, prawda? I mamy tak, nominalnie na Sofarze jest ustawione 222 V, bo 222 V podzielone na 60S, czyli 60 modułów, daje nam 3,7 V i pomnożyć w drugą stronę. I teraz tak, Sofar przy takim ustawieniu na przykład górę nam widzi, czyli górne ładowanie ustawia sobie 250,8 V, czyli to jest 4,18 V na ogniwo, do 4,20 można śmiało przy ładowaniu, oczywiście później bateria odpuszcza, a dół tutaj Sofar nam pilnuje, żeby ogniwa nie spadły poniżej 3,1 V. Także w takim bezpiecznym się temacie poruszamy, ale na przykład tutaj mam, słuchajcie, tu idzie, tu, za ścianę u mnie idą przewody i lecą sobie tam dołem i lecą sobie do falownika. I tu jest 7 metrów. I 7 metrów generuje nam problemy, bo napięcie na falowniku tamtym na przykład jest 250 V, a tutaj jest 247. Generuje 3 V straty. Ale wy mając w domu falownik zaraz koło magazynu, na przykład tu jest magazyn, prawda, tutaj na ścianie by był falownik, nie? No to średnio około 1 V będziecie mieć różnicy i tutaj nam się wtedy pojawia ta różnica, że mamy nominał 3,86, to co widzi właśnie bateria. To widzi falownik, ustawia falownik, ale na baterii jest troszeczkę inaczej to wszystko odbierane. I na przykład baterii przez to nie będziemy ładować właśnie do 3,18, tylko do 3,16. Rozładowywać będziemy do 3,8, ale jak już jest ustawiona na 80% rozładowania, czyli tak, ustawiamy baterię na 80% rozładowania, a rozładowujemy ją do 20%. Właśnie to trzeba rozgraniczyć. Do ilu jest rozładowanie, na ile rozładowanie jest ustawiona, a do ilu ją rozładujemy. I tu jest na Sofarze wiele osób się w tym temacie gubi. Także przy rozładowaniu do 20% latamy sobie w takim przedziale i zobaczcie, i tutaj stąd się właśnie wzięło te 37 kWh, bo jeśli udałoby mi się ją naładować teraz do 4,2 V, to jeszcze te 3 kWh bym tutaj na górze znalazł. Ja mi się udało, bo ja zmieniając zakresy, ja ją testowałem i ładowałem, aż mi odciął EWES, czyli tutaj mamy EWES, to jest zarządzanie, bo ogniwa w środku Tesli mają swoje BMS-y i swoje balansery, a to jest dodatkowy BMS, który pilnuje całego systemu. I tego BMS-a znacie, bo u mnie trojaczka pilnował kiedyś taki malutki, a teraz pilnuje taki duży. To jest tylko wyświetlacz, a ta elektronika znajduje się z tyłu. I to samo się znajduje tutaj, słuchajcie. Tutaj u góry mamy zarządzanie, tutaj z płytę się otwiera, tu jest zarządzanie, tu są bezpieczniki. Bateria jest rozpinana jeszcze na połówkę. Są 2 bezpieczniki plus minus. Tutaj jeszcze są dodatkowe bezpieczniki na wyjście, także chyba są 3 bezpieczniki z tego bateryjne do elektroniki. Tam jest wszystko w środku, co jest potrzebne. I słuchajcie, co jest ważne jeszcze, ta bateria już jest gotowa do podłączenia pod falownik. Już nie trzeba nic kombinować. Ją można bezpośrednio podpiąć pod każdy falownik hybrydowy, bo tak jak wam pokażę tutaj, co normalnie przy takim ulepie jak ja mam, prawda, trzeba jeszcze pokombinować. Tutaj mam baterię, prawda, tutaj mam zarządzanie tą baterią, ale zarządzanie musi być z czegoś zasilane. Do tego mam właśnie zasilacz buforowy,
a tutaj to jest wszystko tak fajnie pokazane. Zasilacz buforowy, EWES, bateria, falownik i jeszcze akumulator. Jeszcze zasilacz buforowy ma swój jeszcze właśnie akumulator, tu jest zasilanie 12V. Także zobaczcie, jakie to jest rozbudowane. Ale to wszystko tu, co jest tutaj, znajduje się tu w środku. Tam jest zasilacz, magazyn sam się zasila, żeby wszystkie te systemy działały. Po prostu on nie musi być podłączony do falownika, do sieci, do niczegokolwiek. On ma działać sam w sobie i cały czas ma się pilnować. Póki ma swoją energię, cały czas po prostu sobie chodzi na swojej energii. I to jest bardzo dobre, bo to jest temat właśnie taki plugin, nie? Czyli wpinamy pod falownik hybrydowy, ustawiamy sobie w tym przypadku te parametry, ten parametr, bo te się automatycznie ustawią i już macie dostępne 37 kWh i tak jak widzicie w bezpiecznym zakresie. Możecie baterię używać. Ktoś powie, ja bym chciał te 40, ale nigdy się nie używa pełnej baterii od oporu do oporu, bo tutaj nawet falownik na to nie pozwala, taki jakiś zapasik właśnie zostawia i bardzo dobrze. Czyli mówię, mamy 40 kWh, użytkowe 37, z tego będziemy 35-34 może używać, bo zawsze sobie zostawiamy ten tryb EPS, czyli to, co jak braknie światła, braknie prądu, tak prawda? Możemy sobie ustawić baterię na do rozładowania na 40%, a między 40 a 20% ustawiamy, jak nam braknie prądu. I tutaj latamy sobie w tych zakresach i bateria w ogóle nie dostaje, że tak powiem brzydko, w dupę, ani na górze, ani na dole. I właśnie, teraz temat taki właśnie tego dostawania, bo specjalnie wziąłem, słuchajcie, baterię, żeby już była na samym dole praktycznie rozładowana. Zobaczcie, SOC, tutaj się nie patrzmy za bardzo, ale pokażę Wam w ogóle, co jest na tym wyświetlaczu. Tutaj mamy maksymalną temperaturę pojedynczego ogniwa, które jest najcieplejsze. Tu jest ogniwo, które jest najzimniejsze, tu jest średnie z tych ogniw. Tutaj mamy one zaprogramowane na 10 modułów, prawda? Bo tu mamy 10 modułów z Tesli i te moduły mają 60 cel, żeby ten właśnie system też wiedział, z czym ma do czynienia. Tutaj nam pokazuje, jaki jest SOC, czyli stopień naładowania baterii. Słuchajcie, a tutaj mamy to, co nam bateria. Czyli bateria, falownik jest ustawiony, żeby niżej 160, dobrze mówię, żebym się nie pomylił, żebym nie zapomniał, gdzie to było. Minimum 186 V. O, dobra, bo zapomniałem. Zobaczcie. I on nie puszcza niżej, zaraz podejdziemy do falownika, a tutaj mamy 185 V. O, widzę, że przy dole nawet nie ma takiego rozjazdu jak przy górze, ale zobaczcie na ogniwa. Najmocniejsze ogniwo ma 3,09 V, także poniżej 3,1, a najsłabsze ma już 2,97, także prawie 3 V i średnia wychodzi nam z tego 3 V i tam z groszami 3,08 V. I bateria, zobaczcie, co jest najważniejsze, nie ma rozjazdu, to jest 116 mV rozjazdu, to jest sam dół. Z tego co pamiętamy, ja tutaj mam uszkodzone jedno ogniwo, ja miałem 3,6 V i już tyle, bateria leciała w dół, EWES ją wyłączał. A tutaj Tesla sobie z tego kompletnie nic, słuchajcie, nie robi. A tutaj Wam jeszcze taką ciekawostkę pokażę, zobaczcie, o, które są ogniwa najmocniejsze, a które najsłabsze. Ktoś by powiedział, że to już jest katastrofa, że padnięte. No ale dobra, ale zobaczcie, jaki jest zakres, tak jak mówię, tutaj trzeba patrzeć po prostu na zakres. Tu jest taki zakres minimalny, ten rozjazd te 100, ile tam było, 100 ileś milivoltów, że tylko kilka z tych ogniw poleciało w dół, ale to dalej bardzo fajnie nam się, słuchajcie, trzyma w tym zakresie, bo 117 mV przy takim rozładowaniu baterii to jest, powiem Wam, to jest rewelacja, także bardzo fajnie. I teraz już wiem, dlaczego Hubert tak sobie chwalił właśnie te moduły Tesli, dlaczego był taki z nich zadowolony, bo widać, dają radę. Także słuchajcie, mam nadzieję, że w miarę dużo powiedziałem o tym magazynie. Resztę się dopytajcie. No po prostu magazyn, baterie, inne rzeczy. Różnica pomiędzy wysokonapięciowym, niskonapięciowym, no temat właśnie grubości przewodów,
ale też bezpieczeństwo. Tu jest wysokie napięcie i tu jest bardziej niebezpiecznie, trzeba bardziej uważać, ale przy niskonapięciowym ja też zrobiłem zwarcie i spawało mi końcówki. Także przy każdym magazynie jest niebezpiecznie, jak się z nim źle obchodzimy. Teraz miał być temat jeszcze różnicy między trojaczkiem, a mówię tym moim z Imewa, a Teslą. Dlaczego trojaczek ma przewagę? No nie w pojemności na pewno nie, bo jest mniejszy, ale ma inną przewagę. Już wam o tym mówię. Tak sobie tutaj to wszystko rozpisałem, żeby to było w miarę czytelne. Słuchajcie, i tak jak wam mówię, Tesla tutaj z tej pojemności 40 kWh mamy 60S, czyli tutaj mamy w nominale 220 V. Trojaczek, tu napisałem 16, ale jakieś 14 będzie. Tu jest 88S, czyli 88 ogniw spięte szeregowo i nominalny voltaż, zobaczcie, tu jest 326 V, o 100 V więcej, czyli trojaczek wygrywa sprawnością, bo jak wiemy, im wyższy voltaż, im więcej voltów, tym lepsza sprawność. Także tak naprawdę tutaj można by było dać nawet przewody 4 mm, a przy tym musiały być 6 mm przy tych samych obciążeniach. Także no, mówię, taka przewaga delikatna, no i żywotność podobno też tych ogniw. Tu jest chyba więcej cykli, ale to musiałby ktoś jeszcze mnie poprawić, bo nie jestem dokładnie pewny. Te ogniwa LEV50 mają więcej cykli jak ogniwa Tesli. Poprawcie w komentarzach, jak coś źle mówię, bo to jest ważne. I zobaczcie, jaka jeszcze ciekawostka. Minimum trojaczka to jest 272 V, sam dół. To jest więcej jak góra właśnie tej baterii z Tesli. Ale to, słuchajcie, nie jest problem, bo wystarczy dołożyć tutaj 2-3 moduły. Zwiększamy pojemność na 50-60 kWh. No i oczywiście zwiększamy sprawność tego całego systemu. Także to tylko kwestia podniesienia. No ale mówię, taki magazyn jak ten już według mnie, jak ja już tutaj troszeczkę to wszystko testuję, to tak, żeby 30 kWh mieć użytkowe, tak na dom jednorodzinny, powiem wam, to jest wystarczająco. Bo w lecie tej energii jest wystarczająco. Bo nie mówię o domostwach, które nie mają aut elektrycznych, bo tam jak gdzie się ma auto elektryczne, to i 100 kWh będzie za mało. Ale taki przeciętny dom 30 kWh załatwia nam 10 miesięcy w roku tak naprawdę. W zimie i tak nie mamy z czego magazynu doładować, ale w okresie przejściowym tej energii jeszcze troszeczkę jest. Te wieczory już są troszeczkę dłuższe, trzeba się troszeczkę dogrzewać i wtedy możemy praktycznie z dnia na dzień funkcjonować bez żadnego problemu. I jak więcej się słońca pojawi, to nam się tutaj ma gdzie to zmagazynować. A jak jest mniej, też mamy z czego pobrać. Także no mówię, 30 kWh to jest takie, słuchajcie, minimum. I teraz właśnie chcę wam ten jeszcze voltaż pokazać, bo no powiem wam, ciężko tak się... No i z tego wszystkiego sobie wyłączyłem normalnie. Chciałem wam właśnie pokazać, o co chodzi z tym voltażem. Jeszcze na różnicę. No zobaczcie, jeszcze sobie z magazynu coś podciągam. Ja praktycznie tu obciążeń żadnych dzisiaj nie mam. Pompa ciepła nie pracuje, bo jest ciepło. Także 29 W leci. U góry same zera. Ale zobaczcie, mamy jeszcze tu taka końcóweczka, jest 186,7 V. I jeszcze ciągniemy z magazynu. Tu jest 33% pokazuje. Dlatego nam to pokazuje, że ja ustawiłem magazyn na rozładowanie 90%, żeby właśnie ten sam dół wam pokazać. A już wam pokazuję, czemu nie. Informacje o baterii, zobaczcie. Góra 250, 86, a to nie jest tutaj. O, tu jest, zobaczcie. Rozładowanie i w jednym i w drugim, w czym popadnie, do 90 V. Nominalnie 220 V. I tak sobie to, słuchajcie, leci. Zobaczcie, tutaj jest 186 i ono tak zejdzie do 186, 185,9 i zacznie ograniczać wysył z baterii. Cały czas będzie pilnowało, żeby nie spadło niżej 186. To jest taka ochrona też baterii. No i zobaczcie, jaka jest właśnie ta różnica. Tu mamy 186,6 V,
A tutaj nam pokazuje, zobaczcie, o, już tam o, właśnie mówiłem, jakie jest przekłamanie. Tam było 186,6, a tu jest 183, praktycznie 6. Także ja mam 3 V przekłamania, ale to robi to, że słuchajcie, jeśli tu jest 1 V przekłamania, zobaczcie, gdzie jest góra, gdzie dół. Jak ja mam 3 V przekłamania, to tutaj będę miał jakieś 4,1 V ładowanie górę, ale dół będzie się bardziej chciał rozładować, a nie może za bardzo, bo tam go falownik już trzyma, ale tutaj jak rozjedziemy ogniwo do 3 V, też mu się nie stanie, tylko mówię. Nigdy nie ustawiamy tego wszystkiego tak nisko, tylko tak naprawdę tak nisko zejdzie w razie jak nie będzie prądu i trzeba będzie to wszystko doładować, bo normalnie to mówię, ta bateria na 50% czy na 40%, żeby normalnie pracowało i te 20% sobie zostawiamy. Także taki zestaw jak dla mnie w sam raz, żeby nawet chcąc jechać baterię od 0 do 0, to i tak jej nie zajadę, bo brakuje mi zakresu. Tak naprawdę na falowniku. Musiałbym 2 razy przestawiać zakresy, żeby go ładować do pełna, a później do rozładowywania. Także z drugiej strony dobrze, że jest ten niższy woltaż, bo nie pozwala właśnie dojechać baterii. Tak mi się wydaje. No tak jest po prostu, nie? Także słuchajcie, finalnie design mi się podoba. Jako prototyp wiem, że będą drzwiczki jeszcze poprawione z przodu, tam troszeczkę jakieś inne napisy, przełączniki, pierdołki, takie rzeczy będzie tam poprawiane. Ja mówię, to jest prototyp i ja wiem, jak jest z prototypami. Narobiłem się trochę w życiu przy prototypach, tam wiecznie było nie tak jak trzeba i do poprawy. Tutaj są pierdołki do poprawy, głupoty nieistotne dla pracy magazynu tak naprawdę, tylko tam inny przełącznik, inne coś tam, nie wiem, szybkę wstawić inaczej, dźwiczki, nie to nakrętki powstawić, to takie, mówię, takie głupoty, które wychodzą tak naprawdę po projektowaniu, nie? Jak się zaprojektuje coś, to nigdy nie jest idealne, w każdej firmie to jest jasne, nie? Tutaj głupoty po prostu powychodziły, które będą poprawione, też ja się troszeczkę do tego przyczyniłem. Trochę pomogłem, także tak mi skromnie powiem, ale mówię głupoty. Co do zasady działania wszystkiego, bardzo mi się podoba, bo mamy gotowy zestaw baterii. Tutaj też można tą pojemność zwiększać, więc zmniejszać. Na razie jest na 10 modułów. Wiem, że w planie będzie chyba na 12 albo 13. Jeszcze może być przerobiona szafa, żeby powiększyć pojemność i zwiększyć woltaż. Ale mówię, dla domostwa, takiego domku jednorodzinnego, to taki zestaw 40 kWh jak dla mnie w sam raz gotowy. Tak jak mówię, moduły, zabezpieczenia, sama się zasila. Przyjeżdża Wam to do domu, podpinacie plusa, minusa pod falownik. Te zabezpieczenia co są u góry nożycowe. Ja mam dodatkowo, bo tutaj dzisiaj jest jedna bateria, jutro będzie jeszcze inna bateria, pojutrze może być co innego zupełnie. Także ona już jest zabezpieczona, wszystko w środku, tu są bezpieczniki, do których się łatwo można dostać. Jak bezpiecznik, że tak powiem, strzeli, jak bezpiecznik wywali, to EWS tutaj wszystko też powyłącza i tak naprawdę no, nam tam paluchów nie wolno pchać, bo to jest wysokonapięciowy magazyn energii, tylko musi przyjechać ktoś albo no nie wiem, jak tam już jest polityka firmy z drugiej strony. Także fajnie, że mogę potestować produkt EWS-a, tak naprawdę dziecko Huberta. Trochę przypadkiem ten magazyn do mnie wpadł, ale cieszę się, że taki przypadek się zdarzył, bo bardzo dużo się na nim nauczyłem i zobaczyłem, jak te baterie potrafią pracować i jak stabilnie to potrafi pracować. Dlatego zostawiłem ją dla Was rozładowaną praktycznie do zera i jeszcze z niej ciągniemy energię, a ona sobie nic z tego nie robi, tam rozjazdu jest niedużo. Także no, słuchajcie, cóż mogę więcej powiedzieć? Pytajcie w komentarzach, komentujcie, dorzucajcie, co źle powiedziałem, co dobrze, bo powiem Wam, no, powiedzieć coś o magazynie energii w dzisiejszych czasach to już nie jest też takie proste, a to jest też taka nowość na rynku. No i tak nieskromnie powiem, mój kanał jako pierwszy pokazuje ten magazyn i też
Powiem wam, chyba nie ma drugiego takiego kanału, na którym jest dużo takich rzeczy pokazanych z magazynów energii i innych rzeczy, tak normalnie dla ludzi. Jak są, to oczywiście brawo dla nich, ale mój chyba jest największy. Tak to mówię. Muszę nieskromnie tak powiedzieć, ale tak mi się wydaje. Jak są większe kanały, lepsze kanały niż ten, to nawet rzućcie mi link, zobaczę, pooglądam, bo ja nie mam czasu na YouTube oglądanie, bo tutaj mam swoje roboty od cholery. Także słuchajcie, jest, działa. Jak długo postoi? Nie wiem, bo ja tutaj już skończyłem testy, wiem jaka jest pojemność, także tutaj już tylko później klient, cena od kilowatogodziny tej faktycznej, czyli tych 40 kWh, zakładać, montować i jedzie. Także tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie, słoneczka życzę. Mam nadzieję, że się podobało. Więcej pytań w komentarzach, bo no mówię, no już nie wiedziałem jak ten odcinek złożyć, a nie chciałem go robić na siłę, tylko żeby to też miało ręce i nogi, także mam nadzieję, że wam wszystko wytłumaczyłem, przekazałem tak jak trzeba, także trzymajcie się ciepło, szczęścia, zdrowia, pomyślności.